Witam was. Siema, hej. Witamy was. Witamy was wszystkich serdecznie. Witamy całą naszą rodzinkę. No i ciebie, Sebastian Munik. Witamy. Teściowa i też. Babuśka. Buziaki, mu. I zapraszamy wszystkich na bajeczki z mchu i paproci. Oczywiście soczek z gumi jagód musi być, jakby nie było. Zapraszają was wszystkie postacie bajkowe. Na pierwszym miejscu cała wioska Smerfów, Gumisie, Teletubisie, Żwirek z Muchomorkiem, Lolek i wszystkie inne postacie. A ja jak zwykle se mój soczek wcześniej wypił. Tak mi smakuje, że go wypiją przed. Uśmiechnij się, Monik. Ja uśmiech, ik ben al aan het lachen. Ale bo już, bardzo przepraszam, ja robię interrupcję teraz, ale już gumi i jagód. Gumiaki do ogód i idziemy na jagodę. To po swojemu tłumaczy. No tak. Jak ostatnio rozkminiała go, ale czemu to się nazywa gramatyka, a jest też i 1 gram? Co to ma ten 1 gram z gramatyką wspólnego? Tak, i tu widzimy, wszystkie języków są takie wędy środkowe, to znaczy wszystko nie jest tak dokładnie jasne dla wszystkich ludzi. No, są tak, w holenderskim też takie są zwroty, no. Tak, dobra. Dajemy słowo na teściowe? Tak jest. Leci mama, oddajemy głos do studia. Najpierw trochę na rozluźnienie. Jasiu pyta się dziadka. Dziadku, skąd masz tę skórę lwa na ścianie? Dziadek odpowiada. Otóż, drogi Jasiu, ostatnio wybrałem się na polowanie. Usłyszałem, że coś szeleści w krzakach, więc zacząłem uciekać. Ale coś z tych krzaków wyskoczyło i zaczęło się za mną ślizgać. Ja dalej biegłem, a to coś dalej się za mną ślizgało. Zacząłem strzelać, to coś przestało się za mną ślizgać. Zobaczyłem, że to lew, więc zdjąłem z niego skórę i zaniosłem do domu. Jasiu mówi, wow, dziadku, jaki ty jesteś dzielny. Ja to bym się od razu, przepraszam za słowo, zesrał. A ty myślałeś, na czym on się tak ślizgał? Dobre. Dwaj młodzi księża rozmawiają na temat spowiedzi. Pierwszy stwierdza, od tego, co teraz się słyszy od młodzieży przy spowiedzi, to się człowiekowi dosłownie czapka podnosi. To po co kładziesz ją na kolanach? O Boże. Ja ci też jednego jeszcze powiem w międzyczasie. Żona pyta męża, brałeś prysznic? A mąż, no kurczę, zawsze jak w tym domu coś się zgubi, to zaraz na mnie. Jeszcze jeden idzie 2 wariatów i niosą szyba w ręce i spotykają drugich 2 wariatów. A po co wam ta szyba? Co będziecie z tą szybą robić? No będziemy budować szybowiec. A, szybowiec. No my w tamtym tygodniu budowali czołg, ale gąsienice nam zdechły. Na ten ludzie, od moment oni mówią takie żarty i ja nie uśmiech, to znaczy ja nie rozumiem żart, to nie jest problem dla mnie. Trzeba później przetłumaczyć. No jutro albo pojutrze. W związku z dzisiejszym tematem, to zaraz będę wam mówiła,
chcielibyśmy wam, i znowu tu jest takie coś, to nie jest na mus. To jest po prostu, to są rzeczy, które żeśmy wypróbowali. Więc chcieliśmy wam przedstawić absorbery. To jest funkcja ochronna przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Jest to w formie biżuterii funkcjonalnej. Jedne są ze stali szlachetnej, które są już wodoszczelne, drugie natomiast są zrobione ze srebra, próby 925, pokryte złotem 24-karatowym, ale te nie są wodoszczelne, trzeba je zdejmować przy kąpieli. No i te duże, które są wodoszczelne, to są te normalne białe i oczywiście jeszcze są duże ze złotej kolekcji, one już są wodoszczelne, obydwa. I teraz tak, wszystko co mamy w domu, te nasze sprzęty, lodówka, piece, telewizor, telefon i tak dalej, to chroni nas od tego, od tych fal elektromagnetycznych. Zbiera to jak odkurzacz ta spiralka i zamienia w delikatne ciepło. Pod poduszkę w nocy kładziemy go, jak spiralką w dół kładziemy, bo to także chroni od żył wodnych, od promieniowania i od rezonansu Schumana, jeżeli ma takie wyskoki. Bo rezonans Schumana ma wyskoki i wtedy one nie są dla nas korzystne, dla naszego zdrowia. Ale jeżeli jest w jednej pozycji, to jak najbardziej. A jeżeli damy spiralką do ciała, czyli do naszej głowy czy do ciała, no to wiadomo, że to jest regeneracja następuje. Absorbery te jest odkrycie na skalę światową. I tutaj jest ten mróz, to Sebastian tam pokaże, jest na szybie, na parapecie był położony absorber i odbiło się na zamrożonej szybie właśnie ta sprężynka. Mamy, że to jednak działa. To jest odkrycie na skalę światową. Oczywiście ze złotej kolekcji tam jest 5 rozmiarów. Tych na szyję zawiesić w tej biżuterii, a jeden jest duży. Nawet ten większy, Tak. ale cienki. Ja mam ten mniejszy. A ona ma ten malutki. O. Mhm. No naprawdę, jest bardzo fajny, malutki, taki kobiecy, delikatny, bym powiedział. Tak, mamy spokojny sen, wysypiamy się. No sny mamy, no jeszcze w połączeniu z tymi właśnie kubitami, to jest jazda. Ja muszę absorber zdjąć, a jeden zostawić kubit, a ten absorber daje pod poduszkę, a ten duży obok, bo mam taką jazdę, że pół dnia człowiek myśli, co się śniło i jak to się stało, nie? Już wszystkie światy równoległe zwiedziłaś pewnie. O, Skąd to znam, co teściowa teraz mówi wszystko? No. Skąd to znam? Jest tak. tak, i to jest tylko właśnie do was takie coś. Tak samo jak siedzimy więcej ludzi, jak goście przychodzą przy stole i mamy absorber, to tak samo to działa na telefony, bo nie bije tak te promieniowanie, atmosfera jest też inna i tak dalej, nie? No. No, każdy przyjdzie z telefonem, położy na stół, a to wszystko, wiesz, promieniuje, nie? Tak. No, i przy dyskusji potem nie skaczą na siebie jak koguty, nie? Jeden na drugiego. Tak, jest taka milsza atmosfera, no po prostu. No tylko, że nasi znajomi to prawie wszyscy mają te absorbery. No to są ludzie z naszego kręgu, no, także możemy o wszystkim porozmawiać, nie? Towarzystwo. Ja to zauważyłem wtedy, jak spaliśmy jeszcze tam w tamtym pokoju, to też miałem bardzo często takie sny, jak gdyby prorocze, czy jasnowidzenie, nie wiem, ale tam nie miałem wtedy nic, nie było prądu dociągnięte, nie było nic tam. Później jak mi się tu przenieśli, no tu były gniazdka z prądem i już to znikło, a później jak się właśnie te absorbery pojawiły, tak to wróciło z powrotem, nie? A teraz jeszcze z tym kubitem też całkiem. No. Ostatni mój sen był taki, że wyły syreny
I później takie duże srebrne monety widziałam. Aha. No jak to połączyć, to ciachki mi idą. No, ja coś wiem, ale dobra. No. Ale czy tak będzie, nie wiadomo, nie? No. Moi drodzy, jak was to interesuje, to macie całe zestawy z tym porobione w opisie, z tymi absorberami, gdzie na przykład 2 takie małe są i wtedy macie jeden duży dodany do tego, za to, że jesteście naszymi widzami, nie musicie za niego płacić, albo 3 takie małe są i wtedy macie 2 takie duże dodane do tego, takie absorbery. Tutaj i też za te duże 2 nie musicie płacić, albo jeżeli potrzebujecie 5 takich małych, to wtedy macie aż 3 takie duże tutaj dodane, także takie zestawy dla naszych widzów tutaj specjalnie żeśmy zrobili, żebyście po prostu mogli z tego skorzystać i nie musieć tyle płacić za to. Także to macie linki w opisie do tych zestawów, jakbyście chcieli cokolwiek kupować z tego sklepu, to w uwagach do zamówienia wpiszcie sobie konkurs szamanem. Też do tego, ponieważ no, jest tutaj cały czas konkurs aktywny, nowy, który wyskoczył i wtedy do 30 marca zostawcie na jakąś fajną historię z danym produktem, który kupiliście, może być jakaś fajna, wesoła, takie też lubimy, a my już 30 marca będziemy kogoś wybierać z najlepszą historią, kto po prostu otrzyma bon na 12 000 złotych do tego sklepu. Ja mam teraz pytanie, czy ludzie mają też wybór na ten, kiedy oni robią zamówienie na ten mały, jaki kolor on chcą mieć, na ten duży, czy biały, czy... Nie, do zestawów jest gotowe, tutaj zrobione, to jest po prostu tak. Dobra. Kiedyś była inna promocja, były inne, ale to się skończyło. To była świąteczna promocja, także są tylko te białe tutaj do tego dodane, ale jeszcze jest taka opcja, bo to możecie, bo też często się mnie ktoś pyta, czy można to zamienić, ten zestaw, że na przykład kupić 5 dużych, a dostać 3 małe. To możecie tak zrobić, tylko musicie zadzwonić do tego sklepu i się na mnie powołać i możecie zrobić sobie zestaw odwrócony, bo one nie są gotowe na stronie, ale telefonicznie można to zrobić, że chcecie odwrócony zestaw, że chcecie na przykład 5 dużych, czy 3 duże, czy 2 duże, a małych chcecie mieć dodatkowo dodane. Można tak zrobić, tylko musicie się na mnie powołać, bo ja to z tym panem ustalałem i to trzeba zadzwonić po prostu wtedy do nich i wam odwrócą, zrobią odwrócony zestaw. A to zanim mama jeszcze zacznie czytać, to chciałbym jeszcze pozdrowić naszych przyjaciół Zbyszka i Beatkę z Gliwic, którzy dzisiaj się wybrali, mieli przyjechać do nas, ale wybrali się do Wisły na spacer do lasu i Magdę z Zabrza. Z jej córeczką Julką. Dobrze, pozdrawiamy. I Bartkiem, nie? No, oni też oglądają Ciebie, także będzie im miło, jak ich pozdrowię. Miło nam. I teraz pamiętajcie, że słońce cały czas tam są wyrzuty koronalne. To stwarza burze magnetyczne na Ziemi. Dlatego niekiedy się czujemy, jak czujemy. I teraz jest temat burze słoneczne, a efekt na ludziach. Czy wiesz, że burze słoneczne mogą namieszać w twoim mózgu? Tak, mówię o burzach geomagnetycznych, które nie tylko zakłócają pracę satelitów, ale mogą również sprawić, że poczujesz się zmęczony, słaby lub rozdrażniony emocjonalnie. Zanurzmy się w fascynującym powiązaniu między pogodą kosmiczną a twoim mózgiem. Więc najpierw, czym są burze geomagnetyczne? Występują, gdy Słońce uwalnia ogromną ilość naładowanych cząstek podczas takich wydarzeń jak rozbłyski słoneczne. Cząsteczki te zderzają się z polem magnetycznym Ziemi, powodując zaburzenie. To tak, jakby potrząsać kulą śnieżną, ale zamiast płatków śniegu mamy energię magnetyczną. Falowanie przez nasze systemy planetarne teraz zaczyna się dziko. Naukowcy odkryli, że burze geomagnetyczne mogą wpływać na ludzki mózg. Układ nerwowy, zwłaszcza mózg, jest bardzo wrażliwy na zmiany w środowisku,
w tym na pole magnetyczne. To badanie skupiło się na tym, jak aktywność mózgu zmienia się podczas silnych burz geomagnetycznych. Naukowcy przeprowadzili testy na 27 zdrowych kobietach, aby sprawdzić, jak zmienia się aktywność ich mózgu mierzona za pomocą EEG podczas tych burz. Odkryli kilka naprawdę zaskakujących rzeczy. Jedna osoba czuła się zmęczona, osłabiona, a nawet miała łagodne bóle głowy. 2 fale mózgowe uległy przesunięciu. Fale wolniejsze, takie jak teta i alfa, stały się silniejsze. Te fale zwykle pojawiają się, kiedy marzysz na jawie lub jesteś zrelaksowany, ale tutaj wydają się one zakłócać koncentrację i nastrój. Prawa półkula mózgu, często powiązana z emocjami, stała się wyjątkowo aktywna, co może prowadzić do bardziej negatywnych uczuć podczas burz. Więc dlaczego tak się dzieje? Mózg wykorzystuje sygnały elektryczne do funkcjonowania i burze geomagnetyczne mogą delikatnie zakłócać te sygnały. Można to porównać do zakłóceń w radiu. Nie zepsują radia, ale zaburzą czystość słyszanej muzyki. Naukowcy zauważyli również, że podzgórze, obszar mózgu odpowiedzialny za równoważenie hormonów i emocji, może być dotknięty również. Możesz się zastanawiać, ale czy to naprawdę jest wielka sprawa dla większości z nas? Prawdopodobnie nie, ale w przypadku osób z takimi schorzeniami jak padaczka lub zaburzenia emocjonalne, nawet niewielkie zaburzenia mogą pogorszyć sytuację. Wiedza o tych skutkach może pomóc lekarzom w przygotowaniu lepszego leczenia w okresach silnej aktywności słonecznej. Więc następnym razem, gdy usłyszysz o burzy słonecznej, pamiętaj, że nie chodzi tylko o fajne zorze polarne czy przerwy w działaniu internetu. Może to być subtelne działanie na nasz mózg. Czy ja mogę mówić trochę? Te informacje, które ja zaraz mówię, to jest informacje, które już wiem od momentu, miałem 18-19 lat i w tym czasie było mówione, dat er ook heel veel meer mensen problemen van hun ricketen kregen. Że wiele ludzi miało właśnie też i często takie problemy z sercem. Wtedy się o tym mówiło. To znaczy, to jest już dużo lat temu. No, a jej dziadek miał takie pudełko w piwnicy zrobione, tylko nikt nie wie dokładnie, co tam dobro. On był konstruktorem, on co tam różne rzeczy potrafił zrobić, nawet auto na wodę miał zrobione swoje własne, co jeździło. Nawet udało nam się jego książki zdobyć, jeszcze z Holandii, które wydał, bo wydał właśnie książki o tym. I udało nam się ściągnąć jeszcze. Było ciężki temat, żeby to znaleźć, ale się udało i też miał zrobione takie pudełeczko właśnie ochronne. I nikt nie mógł tego pudełeczka dotknąć z dziećmi po to, żeby właśnie te całe promieniowanie i tak dalej odganiać. No ale nie wiemy, co tam dokładnie w środku było, tylko że tam były różne jakieś warstwy tego. Ja przypuszczam, że to mogło być coś z orgonem zrobione z tego, ale no nie jestem pewny. No dlatego my używamy właśnie absorberów. No. To na razie jedyna najskuteczniejsza metoda, co na to znaleźliśmy. Tak, i tu widzimy znowu, w tamtym czasie również jak dzisiaj w czasach były ten prace robione z momenciki i te możesz mówić nazwa, bo... Na różdżki, nie? Różdżkami się szukało właśnie tych żył wodnych i tak dalej, nie? I wtedy to było ten pudełko było robione na piwnic, gdzie również było de voorraadpoorten die oma altijd deed maken. Tam, gdzie mieli spiżarnię, nie? Z wszystkim jedzeniem tego, to tam właśnie to pudełeczko przystało, żeby to nie wpływało, bo woda nie przyjmuje te informacje, nie? Wszystkie.
ale moja matka, nie siostry i nie brat, to było 100% zabronione dotykać ten pudełko tam. Dziadek pilnował. Dobrze, nie przeszkadzamy dalej, bo... I teraz wiadomości od Izabeli, nowe. Tak jak mówię, to jest kanał Tarot by Izabela, ale tym się nie kierować, że to jest tarot, bo jak na własnym tym się przekonałam, zresztą sama później Izabela powiedziała, że ona czuje, no to, no krótko mówiąc, jasnowidz dla mnie, bo ja sobie to podkreślam, co już się spełniło, także jest naprawdę super. Czy istnieje umowa pomiędzy kosmitami a ludźmi i jakiego rodzaju umowa? Z kart wynika, że doszło do zawarcia pewnego rodzaju umowy. Mamy sprawiedliwość, to także coś, co jest legalne. Pewne dokumenty prawne, ale kontrakt nie był korzystny dla normalnych ludzi. Ten kontrakt był na kradzież i przynieśli ze sobą śmierć. Istnieje umowa, która nie jest tak korzystna dla ludzi. To jak bieda. To prawie tak, jakbyś musiał oddać kończyny, żeby spłacić ten kontrakt. I to jest nagrane. Jest, nie powiem, papier, ale jest jakiś dowód tej umowy. Na zewnątrz chcą ci, którzy napisali kontrakt i nadal go dotrzymują. Tym kosmitom, którzy sprowadzili na tę planetę śmierć i biedę. Ludziom chcą, żeby to wyglądało na coś dobrego. Jesteśmy za rodziną, jesteśmy za pokojem, jesteśmy za obfitością, ale oni nie. Przynoszą jedynie zniszczenie, śmierć i biedę. To iluzja, to znaczy dobroci zostanie obalona, a planeta będzie w stanie, a ludzie będą mogli poddać się zmianom i zmartwychwstać i zmienić w taki sposób, że ci tak zwani kosmici, którzy wyglądają na coś dobrego, zostaną wyrzuceni, będą musieli wyjechać i zostaną ukarani, a ludzie wzniosą się ponad nie. My ludzie zobaczymy szerszą perspektywę. Film pokazujący, co się naprawdę dzieje. To mogłoby być przerażające. Ci obcy, w cudzysłowie, zostaną wyrzuceni, wychłostani, rozprawią się z nimi albo znikną. Ludzie będą w stanie odbudować tę planetę bez wpływu tak zwanego wyjątkowo złego kontraktu, który pragnął, w cudzysłowie, kończyn, który pragnął życia, co było dla ludzi niczym innym jak śmiercią i ubóstwem. Oznacza, że czas dla tych, którzy są za tą umową, zniknie. Nie będzie już ważny. Jest bardzo blisko. Zegar tyka. Kiedy dowiemy się o tej umowie? Może to nastąpić w ciągu 3 miesięcy, maksymalnie 3 lat. To da ludziom zupełnie nowy horyzont, w cudzysłowie, całkowicie nowe spojrzenie na życie i całą walkę, która toczyła ludzkość przez ostatnie tysiąclecia. Co otrzymali ludzie, że tak chętnie byli gotowi się poddać i sprawić, że popadli w biedę, śmierć i zniszczenie? Co dali? To był całkiem zły kontrakt. Może nie dla niektórych, ale dla większości ludzi naprawdę nie był to korzystny układ. Co otrzymali ludzie? Obiecano im spełnienie życzeń, obiecano im bogactwa, obiecano im obfitość, ale otrzymali coś przeciwnego. Wygląda na to, że ci kosmici również chcieli zdobyć minerały, złapać coś z tej planety, ale ludziom obiecano wiele, a nie dostali nic. To byli złodzieje z kosmosu. Niezła historia,
ale po podpisaniu kontraktu zostałeś dźgnięty w plecy. Od dzieciństwa wielu z nas wiedziało, że coś się dzieje. Ten obcy kontrakt, to obce połączenie istnieje od dawna. Zostało to wstrzymane lub w jakiś sposób zamaskowane, więc ludzie nie będą mogli o tym myśleć. Zobaczycie, albo byli rozproszeni, albo coś było zamaskowane, ale już niedługo wygląda na to, że wiele ukrytych rzeczy dotyczących kontraktu z kosmitami zostanie ujawnionych. Nadszedł czas, bardzo niedługo, w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja ludzka była bombardowana filmami, książkami science fiction, wszelkiego rodzaju opowieściami o kosmitach i kontraktach, dobrych i złych kosmitach, układach gwiezdnych, galaktykach, federacjach i tu i tam. Mamy to teraz w naszej podświadomości. Zostało wbite w nas, że może istnieć coś innego niż tylko my. Tam może istnieć inteligentne życie. Wojsko pakuje walizki, są pełne, zapuszczają korzenie. Już niedługo będziemy mogli poznać prawdę o tym kontrakcie, jak to było i jak sobie z tym radzimy dzisiaj. Wiele ukrytych rzeczy zostanie ujawnionych. Całe ubóstwo, całe zło, jakie narzucono ludzkości, zostanie odwrócone. Wkroczymy w czas, w którym nasze skrzynie skarbów będą wypełnione i poczujemy się w pełni. Nie będzie nam niczego brakować. Cokolwiek zostało przed nami ukryte lub zabrane, powróci. To już niedługo. Jak mówiłam, bardzo trudno jest przewidzieć czas, ale to nic jest tak, że musimy czekać kolejne 50 czy 100 lat, maksymalnie kilka lat. Może to nastąpić znacznie wcześniej. To jest takie optymistyczne dla ludzkości. Jeszcze mam jedno, które też będzie fajne, ale to w drugiej części będzie. A teraz wam powiem o takich, to nie są porady żadne medyczne. Jak ktoś jest chory, to się musi udać do lekarza. To jest z serii bajek, o tak powiem. Kiedy ostatnio utknąłem w korku, zobaczyłem małe stoisko z arbuzami na poboczu drogi i po prostu musiałem kupić jednego. Większość sklepów spożywczych sprzedaje tylko arbuzy bez pestek. Są one wysoce modyfikowane genetycznie i nie mają pełnej wartości odżywczej, którą powinny mieć. Podobnie jak wszystkie owoce bez pestek. Oni również próbują pozbawić nas pestek. Zalety pestek arbuza: wspomagają zdrowie serca, wzmacniają płodność, pomagają poprawić przepływ krwi, wspierają zdrowe włosy i skórę, zwiększają energię, wzmacniają układ odpornościowy. Od Kelly Holistic Mermaid. Następne. Wiele sosen jest jadalnych, w tym sosna wejmutka, sosna czerwona, sosna zwyczajna, sosna sosnowa i sosna żółta. Możesz jeść igły, wewnętrzną korę i nasiona sosen. Sosny jadalne, sosna wejmutka. Popularna jadalna sosna. Igły sosny wejmutki, Pinus strobus, można zbierać przez cały rok. Sosna czerwona. Popularne jadalne drzewo sosnowe. Sosna zwyczajna. Popularne jadalne drzewo sosnowe. Sosna sosnowa. Igły tej sosny można jeść. Sosna żółta. Igły tej sosny można jeść. Sosna wejmutka. Igły tej sosny można jeść.
sosna wirginijska, igły sosny wirginijskiej, pinus wirginiana można zbierać przez cały rok. Sosna karłowata, znana również jako Pinus pumilla, to odporne na zimno drzewo sosnowe, które wydaje jadalne orzechy. Sosna walichiana. Sosna ta wydaje małe, ale jadalne orzechy. Co zrobić z jadalnymi sosnami? Igły sosnowe można wykorzystać w kuchni. Można zrobić herbatę z igieł sosnowych oraz zbierać orzeszki piniowe. Zanim zacznie spożywać jakiekolwiek dzikie pożywienie, powinieneś zbadać lokalne gatunki zwierząt i upewnić się, że podjąłeś właściwą decyzję. Od Capt Kyle Patriots. I teraz następne. Nerwy... No. Żeby ktoś nie pomylił z cisem czasem. Nie było słychać, przerwało. Mówię, żeby ktoś nie pomylił z cisem sosny czasem. No właśnie. Trzeba być zawsze pewnym. Bardzo ważne. Mhm. Najlepiej nosić taką książkę ziołową przy sobie ze zdjęciami. To jest tak najlepiej, bo to nam... Jeszcze nawet aplikacje teraz już widziałem, że jakieś różne wychodzą. Też No tak. Co do dokładności, to akurat się za bardzo nie wypowiem, bo dużo nie testowałem tego, ale parę tak zrobiłem, no to nawet tak w miarę powiem, że daje sobie to rady, nie? Tak, w miarę. No tak w miarę, no bo przy jednym rzeczywiście błąd zrobił, bo to nie było to zioło, tak gdzieś z głupa kiedyś wezmę, spróbuję, nie, jak to działa, ale przy większości no poradziło sobie. Ale musimy też mieć tą świadomość, że to nam może zniknąć wszystko z telefonu. Musimy to brać pod uwagę. Było tylko 3 dni czy 7 dni gratis, a później trzeba było płacić. No tak, ale weź taką mocniejsza burza geomagnetyczna albo coś. Tak. I nie ma nic, no. Wszystko utracone. No tylko książki wtedy zostają. No tak. Nie ma innej opcji. Dlatego wszystko spisuję do zeszytów, bo inaczej to jest ulotne w tym. Tak. Denis tu wyrabiał, kurde. No słychać go. No. Kurde. Nerwy z naszych zębów są bezpośrednio połączone z naszym mózgiem, a każdy ząb jest połączony energetycznie, w cudzysłowie, z różnymi organami i pełni funkcje w naszym ciele. A teraz pomyśl, co leczenie kanałowe, plomba rtęciowa, fluor i wolo mogą zrobić z mózgiem przez to połączenie. Zakażony ząb może powodować niesamowity ból, a także wyciekają wtedy toksyny, w cudzysłowie, do krwiobiegu. Plomby lub ekstrakcja są uważane za opcje, a często w celach estetycznych, w cudzysłowie. Stomatolog może wykonać leczenie kanałowe na naruszonym zębie, które usuwa nerw i dopływ krwi. Jednak ten ząb jest martwy, a w ciągu miesiąca zębina zęba wewnątrz zostaje nasycona drobnoustrojami, bakteriami i grzybami, co otwiera ścieżkę, w cudzysłowie, dla tych drobnoustrojów i tym podobnych, aby mogły dostać się do twojego ciała. Tym samym zmniejszając przepływ energii wzdłuż meridianu energii, na którym znajduje się meridian energii, na którym znajduje się ząb. Trzymanie martwego zęba w twojej żywej kości szczęki naraża twoje zdrowie na ryzyko. Im dłużej ząb znajduje się w twojej szczęce, tym większe staje się ryzyko. Od Quantum Medyciny. Tak, niestety. Wielu ludzi sobie z tego nie zdaje sprawy. Mhm. Ja już takie przypadki słyszę, że naprawdę głowa mała. To się od takich zębów porobiło u ludzi. Mhm. Jak sudyli, to znikało. Te problemy. No właśnie. No, naprawdę.
Bo najgorsze rzeczy naprawdę, które się działy, były spowodowane takim martwym zębem. Pośród chaosu agenci zakłóceń, odwetu i oporu dają o sobie znać. Dobrze. Przez ostatnie 8-9 lat tajne operacje skutecznie zneutralizowali globalne mocarstwa, skutecznie pozbawiając je zdolności do rozmieszczania jakiejkolwiek broni. Jednak pomimo tych wysiłków liczne szczury i sługusy nadal szaleją, wywołując lokalne ogniska zniszczenia. Od zawalonych mostów i strzelb w miejscach publicznych do podpalenia, a nawet katastrofy lotnicze. Wydarzenia te pozostawiają swój ślad na dolnych liniach czasowych matrycy 3D. Energia stojąca za chaosem. Ważne jest, aby zrozumieć, że ofiary tych incydentów niekoniecznie są nosicielami niższej energii. Zbyt często nieświadome lub nieświadome osoby wpadają w pułapki matrycy, po prostu postępując zgodnie z instrukcjami lub przestrzegając norm społecznych, podobnie jak w przypadku intensywnego nacisku na niektóre ukłucia. Wielu działało, ale nie w pełni rozumiejąc potencjalne konsekwencje swoich działań. Łączenie osi czasu i energii. Gdy nasze zbiorowe linie czasu zbiegają się, widzimy współistnienie wyższych i niższych sfer. Ci, którzy skrywają gęste, ciemne, toksyczne energie w swoich ciałach i polach aurycznych, mają tendencję do przyciągania podobnych energii w sferze fizycznej. Natomiast ludzie, którzy ucieleśniają światło i miłość, naturalnie przyciągają pozytywne manifestacje. Pozostając w oku burzy, w tych burzliwych czasach bycie uważanym za energię jest kluczowe. Odżywianie ciała, rozszerzanie pola aurycznego i pielęgnowanie relacji ze świadomą rzeczywistością eteryczną to niezbędne kroki. Ponadto nawiązanie silnej więzi z boskim źródłem Stwórcy, Bogiem, zapewnia stabilizującą siłę, która utrzymuje cię w oku burzy. Od Drew 86. Tak. No. Dobrze. Tym akcentem kończymy część pierwszą, tak? Tak jest. To dziękuję Ci za poświęcony czas. Też wdzięczność wszystkim, którzy nas wysłuchali, którym to pomoże, przyda się do czegoś. Tak. No ja wiem, ile czasu w to inwestujesz, bo ja wiem, ile kosztuje, żeby zrobić jakiś film czasu. Ile się trzeba naszukać tego wszystkiego. No ja to wszystko ręcznie tu szukam. Znaczy się pisze, nie? Wszystko ręcznie. Bo ludziom się to, wiesz, tak nie wydaje, kiedy myślę, że to film idzie szybko zrobić, ale naprawdę jak trzeba dobrze informacji wyszukać, to są godziny. Dziesiątki godzin. No jeszcze pisać, nie? I później, że swoje pismo umieć przeczytać, nie? No ten problem też był. I kiedy sobie zrobię punkty, o czym chcę powiedzieć na kartce, żeby czegoś znowu nie zapomnieć, a później tak siedzę, co ja tam napisał? I są się głowia nad tym. Dobrze, to dzięki Wam serdecznie. Pokażę od mamy pismo. O. Ona lepiej pisze niż ja, bo to moje to wcale nie idzie. Jeszcze idzie przeczytać. Ona mi niekiedy do kartka do sklepu, kup mi to. Zajda i nie wiem, co to jest. Nie czytam się. Sama niekiedy w sklepie, jak sobie zrobię kartkę, to nie umiem go szczytać. Lupa i później dopiero. O, jak to jest. Dobrze, to pozdrawiamy Was wszystkich. Zostawcie po sobie komentarz, lajka. Będzie nam miło.
Kciuk do góry, cię na dole. Tak jest, wszystko do wyboru macie. Ważne, żeby jakaś aktywność była wasza, bo to też nam pomaga tutaj jako twórcom. Subskrybujcie. Tak, także Tak, i rozsiewajcie miłość na cały świat. dokładnie, to jest najważniejsze. Tak. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie i pozdrawiam. Do następnego razu. Tak, trzymajcie się, hej, pa. Hej. Pozdrawiamy wszystkich, papa. Pa.